Zamierzamy Prowansję. A teraz przeprogramujemy na drogi, aby unikał autostrad. Cennik parkingu to się odechciewa. Witajcie w dzisiejszym odcinku Saint-Tropez, Port Grimount i camping de la Plage. Cześć w nowym dniu. Wyjeżdżamy z Cadaqués, czyli ostatnie nasze godziny w Hiszpanii. Kierujemy się w stronę Francji. Jedziemy w kierunku Saint-Tropez. Nasze odczucia są super, także polecamy bardzo tą miejscowość Cadaqués. Jeszcze jak będziecie w Cadaqués, to pamiętajcie, że kemping jest tylko jeden. I już teraz w połowie maja pod wieczór był prawie pełny, więc jak będziecie bliżej sezonu, no to wtedy lepiej rezerwować, żeby nie odbić się od kempingu, że nie ma miejsc, a miejsc takich parkingowych na dziko też nie za bardzo tutaj są. No i jeszcze powiemy, że mamy do przejechania na kemping około 511 km. Piłujemy na dwójce w dół. A za nami pomału korek się robi. Niestety nie mamy jak zatrzymać się, żeby wyminęli nas. A w dole widzicie miasteczko Rozes. No, jesteśmy już we Francji. Nie nagraliśmy przejścia granicznego, ale nie było ani jakiejś kontroli granicznej, ani korka na płatnicy za autostradę. I jedziemy teraz w kierunku na Marsylię, Toulouse. No, jedziemy autostradą do kempingu w Port Grimount we Francji. Mamy 407 km autostradami, a teraz przeprogramujemy na drogi, aby unikał autostrad i zobaczymy, ile nam wyliczy. System przeliczył teraz trasę. Wybrałem drogi autostrady, ale drogi bezpłatne tylko, żeby były. I przybyło nam 50 km trasy i też 2 godziny jazdy. Także mi się wydaje, że jednak te autostrady, mimo że płatne i nie tanie we Francji, może jest natężenie ruchu tirów i czasami ciężko się jedzie, to jednak jest i szybciej i krócej niż jechać. Chociaż jak się komuś nie śpieszy, to 50 km to tam raptem tak dużo więcej nie jest, nie? Także wybieramy z powrotem autostradę płatną i jedziemy na kemping. Minęliśmy Deltę Rodanu, a teraz przed nami Alpy prowansalskie. Tu bierzemy ponownie bilecik. Pochwaliłam niedawno, że jedziemy bezpłatną drogą, a teraz wjeżdżamy z powrotem na płatną. Zamierzamy Prowansję. Od razu widać po tych tujach. Dojeżdżamy do Saint-Tropez. Zostało nam 8,5 km do kempingu. Ale kemping mamy w innej miejscowości. Także zobaczymy, jak się Port dostaniemy. Grimount. Tak, jak się dostaniemy do Saint-Tropez. Bardzo popularne ronda są we Francji. Wieczne rondo. No jeszcze 5 km nam zostało. A tutaj takie to wszystko rozbudowane. No, bardzo turystyczne miejsce, jednym słowem. Tam daleko Saint-Tropez widać. Zatrzymaliśmy się na kempingu w Port Grimount koło Saint-Tropez. Na kartę akcji 27 euro plus opłata. Ale to jest po tej drugiej stronie, nie przy plaży. Po tej część przy plaży, gdzie jest bliżej, no to kosztuje 40 parę euro plus za prąd. Około 50 euro za noc by wyszło, także karta akcji znowu się bardzo opłaca. Mamy taką parcelkę spokojną, niedaleko toalet, zrzutu. Wśród drzew, dęby korkowe, bardzo ładne miejsce. Na kempingu są łazienki. 2 rodzaje takiej wiacie i tam w budynku. Z szeregami, prysznice. O, tak będzie lepiej widać. Są łazienki, prysznice z umywalkami, suszarki. Podobnie toalety, tylko jedna uwaga, nie ma papieru toaletowego i trzeba mieć swój. Jest też zmywak, zrzut szarej wody. Pomiędzy 2 częściami kempingu jest połączenie pod tunelem, pod drogą. I takie jeszcze rzeźby
sobie są w tym tunelu. O, jakiś O, sklepik. jest sklepik i jesteśmy w tej lepszej części kempingu, gdzie jest recepcja. O tam, Camping de la Plage. Przybliżę wam. Działki przy plaży tutaj są. No i tak, ale tu na akcji niestety nie staniecie. No, na tej ładniejszej części kempingu ładniejsze parcelki, no i dostęp do plaży. Ale te chyba pierwsza linia przy morzu Dużo mniejsze to są już niestety wszystkie zajęte. Tutaj toalety, zmywak. No ogólnie ładnie. No i plaża piaszczysta z widokiem tam w oddali Saint-Tropez. I tu Port Grimont. Tam jeszcze pójdziemy zaraz. Ale pokażemy wam tą plażę. O, tak to ładnie wygląda. Podobnie jak u nas na Helu. Przyczepy stacjonarne w tamtej części, tej kampery. Ale widać, że tutaj trzeba rezerwować takie miejsca z wyprzedzeniem, pomimo tego, że są znacznie droższe. No i widok na Port Grimont, gdzie zaraz pójdziemy sobie zobaczyć te żeglówki. Tam center. Jest też restauracja na kempingu. I jak patrzyliśmy, ceny całkiem normalne, jak na Francji. No w drodze z kempingu do portu musimy przejść przez rzeczkę po takim mostku w palmach. Szkoda, że już słońca nie ma. Tak fajnie poorganizowane wszystko. No idziemy dalej ścieżką, Promenadą tak. promenadą, teraz do portu. Trochę już jest wieczór, bo to już jest 7:30. W tej alei palmowej też są fajne domki na wynajem, jak ktoś nie ma swojego kampera czy przyczepy. No to proszę bardzo. Nie wiem, ile to kosztuje w sezonie, pewnie nie mało, ale za to lokalizacja i widok. Kolejna restauracja. Totemy takie wzorowane na jakichś polinezyjskich, no ale Francja ma wyspy polinezyjskie. No i jesteśmy w Port Grimont. Grimont, nie wiem jak to się wymawia. No kanały jak w Wenecji, kupa łódek. A tam parking, że pisze zakaz kamperów. Ale stoją. Jak widać stoją tam kampery. Ale jak popatrzymy na cennik parkingu, to się odechciewa. Nie wiem, jak ktoś tu kiedyś stał i ma pojęcie, jak to naprawdę kosztuje, jak tu można wjechać, to niech da znać, bo ja nie doszedłem. Plan tego? Private property. Idziemy, zobaczymy. No i tu wchodzimy. Uliczki ze sklepami, z lodami. Agencja nieruchomości. O, tu domki przy kanale. I z drugiej tak samo, na parterze restauracyjki. Domki. No urocze ten Port Grimont. Tu parę takich ładniejszych jachtów stoi. Jakby ktoś chciał, to można mieć dom, przy nim sobie jacht cumować i spokojnie żyć. No a tu w końcu po długim spacerze doszliśmy do naszego jachtu. Sobie trochę odpoczniemy. O, akurat koło Super U jest supermarket, gdzie można jakieś kupić chleb i bułki i dżem. To sobie się jakąś kolację zjemy na naszym jachcie. O, tu taki skromny jacht, jak ktoś chciałby kupić, to jest na sprzedaż. Tutaj wrzucam wam numer telefonu. I tak tu jak w Wenecji, same kanały, domy, restauracje. Wszędzie I jachty. woda wokół, 360 stopni i woda. I mostki tylko poprzerzucane. A tam jest most westchnień. W odróżnieniu od Wenecji, woda w tych kanałach, jak widać, czyściutka. I tu taki jeszcze jeden widok. Z kolorowymi domkami tym razem. Jak ktoś chce mieszkać przy wodzie, to naprawdę jest gdzie. Witajcie w nowym dniu. No, pierwsza noc w Saint-Tropez, a właściwie w Port Grimont, koło Saint-Tropez na kempingu spędzona. Jesteśmy na parceli na akcji. Około kilka kamperów, ale bardzo, bardzo dużo wolnych miejsc, jak widzicie. Łazienki, toalety czyste, także nie można narzekać, bardzo fajnie jest. Trzeba tylko uważać, to jest Francja i w łazienkach nie ma papieru toaletowego. Ale biorąc pod uwagę, że
Camper parki w okolicy są ponad 20 euro, a camping na Aski 27, także myślę, że to jest dobry wybór. Idziemy dzisiaj na autobus i pojedziemy do Saint-Tropez, stamtąd też zrobimy parę przebitek. Ponieważ na autobus trzeba było czekać 1,5 godziny, no to wybraliśmy się Teslą. Chyba lepiej to niż 1,5 godziny czekać na przystanku. No to taksówka nas wysadziła w centrum Saint-Tropez. O, od razu. Pokazujemy sklep mięski. Sklep mięsny. Jakie ładne mięska różne. I idziemy gdzieś z centrum. Nie bardzo wiemy, gdzie jesteśmy, w kierunku portu. No i wychodzimy do portu w Saint-Tropez. Uwaga, tu samochód jedzie. I to chyba ta uliczka, gdzie kręcili filmy i stały jachty w żandarmie. No i dalej stoją. Niektóre takie, że po prostu szok. No i jak widzicie, takie jachty w porcie stoją. A tutaj uliczki słynne z żandarma Saint-Tropez. Te same domy, te same bary, trochę nowsze jachty tylko. No ale robi to wrażenie. I w Saint-Tropez. Gdzieś? Patrz tam chyba sam. Widok na marinę z falochronu. No, stoi trochę jachtów, ale żadnego pod polską banderą niestety. A tu w Saint-Tropez, na końcu głównego deptaka w porcie, toaleta publiczna, automatyczna, ogólnie dostępna i bezpłatna. To tak, żebyście wiedzieli w razie czego. A tu jeszcze tradycyjne łódki. Jedna nawet z żaglowaniem takim ciekawym. Chyba niektóre są w użyciu przez rybaków. A tu prawdziwy taki stary jacht z 1904 roku. Jeszcze mahoniowy pokład. A to rzeźba Brigitte Bardot w Saint-Tropez. A tam muzeum filmu, ale tak naprawdę poświęcone pamięci żandarma w Saint-Tropez. No, ktoś tego nie ogląda. No i to jest Muzeum Kinematografii w budynku, gdzie kręcili żandarma na emeryturze. O, nie tylko jemu poświęcone, w ogóle kinematografii. Wstęp 5 euro. Chyba tu nie bardzo wolno filmować, ale troszeczkę chociaż. I tak chodzimy uliczkami Saint-Tropez. Są butiki bardzo markowe, perfumerie, restauracje. A tak w środku wygląda w trakcie remontu. I zabytkowe wnętrze, ale wszystko muszą robić. No tak pokazujemy trochę te zaułki, ale żeby poczuć, to trzeba tu samemu przyjechać. Takie BMW historyczne. O, widzicie, też jest talerz dnia, ale po francusku pisze, więc nie powiemy, co w nim jest. A tu ogólna panorama na Saint-Tropez ze wzgórza Cytadeli. Na Cytadelę nie poszliśmy, ale jakby ktoś chciał, to można. 5 euro wstęp. Jakiś zlot chyba jest tutaj takich samochodów. Po zwiedzeniu Saint-Tropez, zjedzeniu obiadu, wracamy z powrotem na nasz kemping. Zdecydowaliśmy się wrócić statkiem, zawsze to jakaś atrakcja turystyczna dodatkowa, a i autobusy też bardzo rzadko jeżdżą. Koszt takiego statku do Port Grimount kosztuje 8 euro i podróż trwa około 20 minut, pół godziny. Po drodze przepływamy przez port, więc mamy okazję jeszcze raz przyjrzeć się tym jachtom. Niektóre naprawdę, zobaczcie, są takie całkiem duże. No i wychodzimy w morze. Tutaj latarnia na końcu falochronu,
A tu patrzcie, jaki gigantyczny jacht. To już ktoś naprawdę musi być. I taki mamy widok na Saint-Tropez, który pozostawiamy za sobą i na pewno będziemy ciepło wspominać to miejsce. O, patrzcie, a tutaj na jachcie i ktoś zjeżdżalnię sobie wystawił. Wchodzimy teraz do Port Grimount. Przechodzimy przez falochrony i wpływamy i będziemy mieli okazję zobaczyć Port Grimount od strony morza, bo poprzednio widzieliśmy tylko od strony lądu. Tu statek nasz musi lawirować kanałami portowymi pomiędzy takimi jachtami, które są tutaj zacumowane. I tam widok na nasz kemping. Z Port Grimount do naszego kempingu siedzi około 15 minut. Można iść plażą, można iść promenadą. O, tu jeszcze raz widok na domy z pomostami. Nasza wyprawa dobiega końca. Jutro już wyruszamy w drogę powrotną. Po drodze jeszcze odwiedzimy jakąś miejscowość na Cinque Terre we Włoszech nad morzem, a następnie przez Austrię i Czechy będziemy wracali do Polski. Dziękujemy za oglądanie tego filmu i pozostałych filmów z tej serii, a kto nie obejrzał, to serdecznie zapraszamy do obejrzenia. Jeżeli się spodobało, prosimy o subskrypcję i pozostawienie lajków lub komentarzy, co zwiększa zasięgi tego filmu, bo widzimy, że te filmy nie z podróży, a ze zwiedzania jakieś gorsze zasięgi mają, także prosimy o jakieś reakcje. I zapraszamy na pozostałe filmy na naszym kanale, a także na nasze następne wyprawy, które na pewno będą ciekawe. Do zobaczenia, cześć!